Białystok miał być krótkim przystankiem w jego życiu. Jednak jak mój ojciec przyjechał do Białegostoku, profesor Kielanowski z nim porozmawiał i powiedział: ja pana widzę tutaj w naszej uczelni, tylko zależy wszystko od tego, co powie kadrówka. W każdym razie okazało się, że nie ma przeciwwskazań. I wobec tego rodzice przyjechali tutaj i tata wspominał, że jechali z dworca do akademii, jechali sankami. Mój ojciec w czasie wojny był żołnierzem AK. Profesor Kaliciński u nas cieszył się bardzo wielką sympatią wszystkich nas, bo był naprawdę wspaniałym człowiekiem. Przede wszystkim miał ogromną wiedzę, ogromną, ponieważ pracował u profesora Mozołowskiego, takiego słynnego biochemika polskiego, który wykształcił mnóstwo kierowników klinik. No w ogóle każdy, kto coś znaczył w medycynie w Polsce, to właśnie był uczniem profesora Mozołowskiego. Profesor Mozołowski mówił: rób szybko habilitację, bo to jest jedyna szansa, żebyś pozostał, żebyś miał pracę. I rzeczywiście pamiętam z mojego dzieciństwa, drzwi pokoju mojego taty były oświetlone praktycznie przez całą noc, bo on siedział przy biurku, pisał, pracował i potem rano szedł do pracy. Po pewnym czasie pamiętam, że ojciec został szefem kliniki kardiologii, która tutaj powstała. Klinika powstawała praktycznie od zera. Pierwszym sprzętem, jaki w ogóle posiadała, był aparat do EKG i to był praktycznie jedyny sprzęt, jaki tam był. Natomiast zespół był pełen entuzjazmu i chęci uczenia się. Pan profesor był takim troszkę wizjonerem. Piersi leczyliśmy, zawały leczeniem fibrynolitycznym. Proszę pamiętać, że ja zaczynałam pracę, kiedy nie było echo, kiedy nie było testu wysiłkowego, nie było USG, nie było żadnych tomografów. My leczyliśmy badając pacjenta, wyciągając z tego wnioski i jak gdyby starając się leczyć nowocześnie. Swoją pracę w klinice kardiologii rozpocząłem dawno temu, gdzie kierownikiem tej kliniki był pan profesor Andrzej Kaliciński. Po pierwsze, wzbudzał ogromny szacunek całego zespołu. Był człowiekiem bardzo spokojnym, bardzo kulturalnym, zrównoważonym, a jednocześnie bardzo wymagającym. Jeżeli ktoś pracował solidnie i dobrze, to on wszystkich potrafił docenić. Bo wtedy wszyscy raczej gonili za jakimiś takimi sukcesami innego rodzaju niż za tym, żeby mieć u chorych poważanie czy coś. A on był nadzwyczajny, nadzwyczajny. Pan profesor zabierał historię choroby i kazał nam referować pacjenta z pamięci. Nie można było czytać, co napisaliśmy, tylko trzeba było znać pacjenta na tyle dobrze, żeby powiedzieć wywiad z pamięci, powiedzieć odchylenia w badaniach dodatkowych i odchylenia, jakie znaleźliśmy w badaniu przedmiotowym. Staraliśmy się zawsze tak przygotować do tego obchodu, żeby pan profesor nie mógł zadać pytania, na które nie znaliśmy odpowiedzi. Pan profesor, jak powiedział, rozmawialiśmy, a pan powiedział: córko, wydaje mi się, że trzeba, albo synu, już wtedy wiedzieliśmy, dramat. Pan profesor bardzo dbał o profilaktykę, bardzo dbał o żywienie. Na obchodach uczył pacjentki, jak gotować, jak nie próbować w czasie gotowania, uczył, jak chodzić, uczył spacerów. Wychodził ponad, wtedy tak nieuznawane to było, że najlepsza jest tabletka, dać tabletkę, poleczyć i koniec. Pan profesor dbał o całość. Pan profesor taką działalność pozakliniczną rozwijał intensywnie. Starał się objąć opieką kardiologiczną, internistyczną pacjentów w różnych zakładach pracy. Ale chyba najbardziej taki, co ja zapamiętałam, to był, wydaje mi się nazywał BUS, Białostocki Uniwersytet Serca. I w Gazecie Białostockiej raz w tygodniu każdy z asystentów miał obowiązek napisać na temat profilaktyki, na temat cholesterolu, na temat biegania. Jak gdyby wzbudził w nas tą chęć pogłębiania wiedzy. Wtedy była pasja, wtedy była radość, wtedy było to, że mamy pracę, to jest ważne, to, że możemy się szkolić, że mamy mistrza, od którego możemy się uczyć, to było bardzo, bardzo ważne i bardzo cenione przez cały zespół. To jest wszystko, co ja umiem w życiu z medycyny,
czy z chemii, to ja jemu zawdzięczam. Bo to był naprawdę niezwykłej wiedzy człowiek. Poza tym zawsze był gotowy do pomocy, zawsze nadzwyczajny. Chorzy go uwielbiali. I co ciekawe, że on leczył słowem, on w ogóle recept nie pisał. W ogóle na przykład jakiś lek zapisać, to on zawsze kogoś prosił, żeby zapisać i właściwie to po wizycie u niego każdy chory od razu czuł się lepiej. To taki jego charakter. Profesor Kaleciński od początku wspierał ruch związkowy. W wielu wystąpieniach, pogadankach przedstawiał idee niepodległościowe. Można powiedzieć, że był ikoną człowieka walki o istotę demokracji, o ideę niepodległości oraz o tożsamość narodową i przywrócenie pamięci historii narodowej, która to pamięć była niedoceniana albo zakrywana przez ówczesne władze. Kiedy dowiedziano się właśnie, że również profesor Kaleciński wstąpił w szeregi Solidarności, więc ogromna większość pracowników należała do Solidarności. Kiedy rozpoczął się stan wojenny, mój ojciec był w Warszawie i moja matka też. I my razem słuchaliśmy przemówienia Jaruzelskiego, a tam na ulicy były już czołgi. Dla mojego ojca to była konspiracja już druga w jego życiu. Pierwsza konspiracja II wojny światowej. Częścią tej konspiracji solidarnościowej była też wyciąganie ludzi, którzy zostali aresztowani czy internowani. Częścią tej pracy było to, że trzeba było takiego delikwenta uwolnić i tak samo jak było to w czasie II wojny światowej, w tej konspiracji brali udział lekarze. Mój ojciec w jakiś sposób przekazywał do tego aresztu leki, czy preparat właściwie, i instrukcję użycia, która po zażyciu tego leku pacjent zaczął mieć objawy zawału. Taki człowiek trafiał do szpitala, a potem zgodnie z instrukcją, jak już był w szpitalu, to wtajemniczone osoby go miały już umieścić w klinice, skąd okazało się, że pacjent z zawałem musi być uwolniony i w ten sposób odbywało się wyciąganie takiego człowieka z więzienia. To trzeba podkreślić jego wielki wkład w pomoc i wspieranie osób represjonowanych. Pomógł wielu osobom i ich rodzinom. Profesor również był inicjatorem odwołania patrona uczelni na skutek jego przemówień, jak również pomocy profesora Dobrońskiego. Udało się patrona uczelni usunąć i Julian Marchlewski przestał być patronem. Za tą decyzją stał oczywiście profesor Kaleciński, który wyjątkowo dobrze rozumiał także i historię naszego miasta. Zbliżał się koniec PRL-u, a patron Marchlewski, jeśli już się z czymś kojarzył, to właśnie i z PRL-em, a nie z tą nową rzeczywistością, na którą czekaliśmy. Naszą główną nadzieją była pełna wolność i pełna niepodległość. Niepodległość łącznie z wyjściem wojsk sowieckich z Polski podówczas. Dzisiaj mija 10. rocznica pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wyborów do parlamentu. Myśmy nie zdawali sobie wówczas sprawy, że komunizm to nie tylko system rządzenia, ale choroba, która trawiła społeczeństwo, powiedział nam dzisiaj profesor Andrzej Kaleciński, senator wybrany przed 10 laty. Pan profesor Kaleciński poprosił mnie, czułem, że będzie mi proponował kandydowanie. I tak się stało. No wtedy rzeczywiście dobrał sobie trójkę docentów, to znaczy Elżbietę Hasman-Poznańską, laryngolożkę i Andrzej Klepacki, on był chirurgiem. To był młody bardzo zespół
I profesor Kaliciński na spotkaniu, już po wyborze, powiedział nam tak: słuchajcie, ja mam do was pełne zaufanie, róbcie to, co do was należy i nie będę wam się wtrącał. Jeżeli dojdę do wniosku, że coś robicie źle, to wam powiem. Doktorat prezydenta Kaczorowskiego był kontrowersyjny i nie wszyscy się zgadzali. Niektórzy uważali, że Kaczorowskiemu nie powinno się nadawać tytułu doktora honoris causa nauk medycznych, ponieważ nie jest lekarzem. I pamiętam, że w odpowiedzi na te wątpliwości powiedziałem, że rzeczywiście lekarzem to on nie jest, ale jest postacią, która jest godna naśladowania i godna za wzór. No i oczywiście z uwagi na to, że rektor Kaliciński rządził, a nie ktoś inny, to ten doktorat się u nas odbył i był pierwszy w Białymstoku. I ten temat doktoratów honoris causa, a w tym nade wszystko właśnie Akademii Medycznej, bo to były początki w ogóle, często powraca we wspomnieniach pana prezydenta. I to, że uczelnia wyróżniła go doktoratem honoris causa, było dla niego i zaskoczeniem, wielkim przeżyciem, wielkim zaszczytem. Profesor Kaliciński stworzył takie tutaj u nas Stowarzyszenie Pomocy dla Młodzieży zza wschodniej granicy. I tu oni mogli przyjeżdżać na stypendia, tam na różne rzeczy, organizowaliśmy różne obozy razem i to było naprawdę, on bardzo tam dużo, z tym, że on stamtąd nie pochodził w ogóle, bo on pochodził z okolicy Płocka. Natomiast po prostu do Wileńszczyzny miał taki sentyment, jak zresztą cała Polska. Medycyna zawsze była moim takim wielkim marzeniem. Mieszkając na Litwie, troszkę to było nieosiągalne dla Polaków, ale w maju w gazecie Kurier Wileński w Wilnie ukazał się artykuł, że jest niesamowita szansa zdania egzaminów na studia w Białymstoku, że przyjeżdża profesor Kaliciński, rektor ówczesny, i zaprasza 20 studentów, 20 na wydział lekarski i 5 na stomatologię. I w 1992 roku dostałam się tutaj na studia. Mieliśmy zawsze bardzo dobry kontakt z profesorem Kalicińskim. Był osobą niezwykłą, bardzo ciepłą, bardzo taką kontaktową. Zawsze mogliśmy do niego przyjść, porozmawiać, ale też mieliśmy takie spotkania zorganizowane na przykład z okazji Wigilii. W naszym domu rzeczywiście ten świat medycyny był obecny non-stop. Mój ojciec był właściwie, jak przychodził do domu, czasami był zmęczony, ucinał sobie krótką drzemkę, potem za pół godziny szedł z powrotem do szpitala i siedział tam długo. Chorych praktycznie był cały czas obecny w naszym domu. Ja to tylko mogę dobrze o nim powiedzieć, naprawdę. Bardzo. On pracował, nikomu nie odmówił nigdy, jak ktoś jego prosił. Czy zbadać matkę, czy ojca, to w nocy pojechał i naprawdę był nadzwyczajnym lekarzem, nadzwyczajnym. Przychodzili sąsiedzi i był: panie doktorze, tutaj jest, moja mama źle się czuje. Mówi, że przyszedł, rzucił wszystko, poszedł zobaczyć, co trzeba zrobić tej pani, czy jakieś leczenie, jak ją ratować. Też pamiętam z takich rzeczy prostych. Codziennie, jak mój tata szedł do pracy, to wpierw szedł w kierunku garażu albo w kierunku przystanku. I przed nim maszerowało z podniesionymi ogonami, pionowo w górę, 5 kotów. Jeden za drugim szły naprzód i odprowadzały go. Ponieważ rzeczywiście mój tata w tym czasie opiekował się tymi kotami i one czuły, że to jest człowiek, na którym one mogą polegać. Pamiętam właśnie dom, w którym nie było tresury. Natomiast pamiętam, że było to coś takiego, że mój tata zawsze był kimś, na kim ja mogłam polegać. Pamiętam, właśnie opowiadał
o tym, jak był w AK, jak walczył, jak potem spotykał się z kolegami z AK. Starał się jak gdyby opowiedzieć nam swoją historię, swoje dzieje życia. Ale to było wyjątkowo, zwykle przy takich okazjach wyjazdowych na jakieś sesje, prawda, na konferencje naukowe, to wtedy tak. Pamiętam moment, kiedy to był ostatni już za życia mojego taty spotkanie w Mogielnicy. To był ostatni raz, kiedy mój ojciec się przeszedł po tej ulicy, wspominając jednocześnie to samo miejsca, które były w czasie wojny. Potem odsłonięto tabliczkę z nazwą ulica Armii Krajowej. Ten zaszczyt przypadł w udziale mojemu tacie. To przeciął wstęgę, powiedział: niech żyje Armia Krajowa, niech żyje ulica Armii Krajowej, niech żyje pamięć o moich kolegach i o naszych kolegach, i zwinął flagę, polską flagę, która tę uroczystość miała uświetniać. Po jego pogrzebie, kiedy mój ojciec umarł, zadzwonił jego kolega, który nie był w stanie już przyjechać na ten jego pogrzeb, i zapytał: czy pamiętałaś, żeby włożyć tą flagę do trumny twojego taty? Ja nie wiedziałam, że miałam ją włożyć, ponieważ nikt mi o tym nie powiedział. Okazało się, że tą flagę mój ojciec wziął z myślą o tym, żeby być z nią pochowany. Dopiero po śmierci mojej matki, kiedy ta flaga trafiła do tego grobu, już tym razem do trumny mojej mamy. Jestem wdzięczny, że spotkałem na swojej drodze profesora Andrzeja Kalicińskiego. Dzięki niemu mogłem się umocnić w ideach, które jemu przyświecały. Uważam, że był doskonałym internistą i kardiologiem na tamte czasy, bo kardiologia zrobiła ogromny postęp i stała się inna, wyodrębniły się różne dziedziny, takie jak kardiologia inwazyjna czy elektrofizjologia. Natomiast był tym kardiologiem zachowawczym bardzo dobrym i starał nam się tą swoją wiedzę przekazać. Co jest bardzo ważne, pan profesor Kaliciński był humanistą i nauczył nas ogromnego szacunku do pacjenta. Przez wiele lat profesor Kaliciński pracował w spółdzielni Escula. W pewnym okresie nawet przyczynił się do poprawy sytuacji spółdzielni, która przeżywała w pewnym okresie kryzys. Mianowicie zaangażował wielu wybitnych specjalistów do pracy, poprawił warunki pracy. Cieszył się wielkim zaufaniem wśród chorych i miał wielki autorytet wśród pracowników spółdzielni. Kiedy zmarł w 2002 roku, ówczesny prezes spółdzielni, magister Michał Klimowicz, zwrócił się do mnie, abym w imieniu spółdzielni pożegnał profesora. Profesor został pochowany na cmentarzu Farnym. Wówczas jeszcze raz powróciłem do życiorysu profesora. Profesor Andrzej Kaliciński w okresie młodości należał do Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Był dowódcą oddziału, który miał chronić radiostację. Studiował w Akademii Medycznej w Gdańsku. Przez krótki czas pracował na Śląsku, później przybył do Białegostoku. Profesor miał też zasługi w zakresie tworzenia Związku Solidarności na terenie uczelni. O tym wszystkim powiedziałem w czasie ostatniego pożegnania na cmentarzu Farnym. Mija 20 lat od śmierci nie tylko wielkiego lekarza, nauczyciela akademickiego, rektora, ale właśnie także i społecznika, i także białostoczanina, który doskonale rozumiał to przemijanie epok w naszym mieście. No muszę powiedzieć, że ta ulica to było zupełnie zaskoczenie. Ktoś przeczytał w gazecie, że mają być nadane nazwy nowym ulicom, między innymi ma być ulica Kalicińskiego. Muszę powiedzieć, że na tej Radzie Miejskiej nikt nie był przeciwko.
I ja teraz, czasami jak mam poważne problemy, a mogę tam być, ja pamiętam, że raz poszłam zobaczyć tą ulicę i mówię, no, wiesz co, mam taki a taki problem, ale jak jestem na twojej ulicy, ja czuję się tak, jakbyś ty był teraz ze mną. I rzeczywiście jest w tym coś. Każdy mój krok to było tak, jakby kontakt z moim tatą. Może to brzmi tak dziwnie, ale miałam wrażenie, że jestem na tej ulicy u siebie.